Witam, to jest rozwiązanie zadania kapibary, gdzie na wejściu mieliśmy podane relacje w stadzie n kapibar. Dla każdej pary kapibar wiemy, która z nich jest bardziej uparta od drugiej. Warto zwrócić uwagę, że w tym zadaniu relacja bycia upartym nie jest przechodnia. Tak jak na tym przykładzie, kapibara pierwsza jest bardziej uparta niż kapibara druga jest bardziej uparta niż kapibara trzecia, natomiast kapibara pierwsza już nie jest bardziej uparta niż kapibara trzecia. Może to wynikać z tego, jak osobowości kapibar współgrają ze sobą. Dla uproszczenia nie będziemy mówić o kapibarach i bycia bardziej upartym, lecz o wierzchołkach i relacji zwycięstwa, czyli jak mamy kapibarę, która jest bardziej uparta od drugiej, to będziemy mieli wierzchołek, który wygrał z drugim wierzchołkiem. W teorii grafów taką strukturę, gdzie mamy zbiór wierzchołków, każdy grał z każdym i nie było remisów, nazywamy turniejem. Jaki jest cel zadania? Chcemy znaleźć wierzchołek, który jest w pewnym sensie specjalny, gdzie po przeparsowaniu definicji z treści zadania specjalność definiujemy następująco. Wierzchołek jest specjalny, jeśli ma on odległość co najwyżej 2 do każdego innego wierzchołka w turnieju. Zobaczmy to sobie na przykładzie. Ten wierzchołek tutaj zaznaczony jest specjalny. Dlaczego? No do tego wierzchołka ma on odległość 2, do tego wierzchołka ma on odległość 1, do tego wierzchołka ma on odległość 2 i do tego wierzchołka ma on odległość 1, czyli spełnia definicję. Okazuje się, że w każdym turnieju jest specjalny wierzchołek. Co więcej, może być wiele specjalnych wierzchołków. Na tym przykładzie 3 górne wierzchołki są specjalne, można to łatwo pokazać. Te 2 dolne nie są. No dobrze, to jak moglibyśmy podejść do znajdywania specjalnego wierzchołka? No najprostszym algorytmem jest po prostu przejść po wszystkich wierzchołkach i każdy z nich przetestować. Jak znajdziemy wierzchołek, który spełnia definicję, to go wypisujemy i kończymy algorytm. Jak można przetestować, jakby to wyglądało? Idziemy po wszystkich wierzchołkach, każdy z nich testujemy. Jak testujemy? No musimy sprawdzić, czy spełnia definicję, czyli idziemy po wszystkich pozostałych, mamy naszego kandydata, iterujemy się po wszystkich pozostałych, rozważamy jakiś wierzchołek. Jeśli nasz kandydat z nim wygrał, no to jest wszystko w porządku, idziemy do następnego wierzchołka. Natomiast jeśli nasz kandydat przegrał z wierzchołkiem, który aktualnie rozważamy, to musimy się ponownie przeiterować po wszystkich pozostałych, aby znaleźć, czy istnieje taki, który mógłby pośredniczyć i utworzyć ścieżkę długości 2. Jaką złożoność ma takie rozwiązanie? No, testujemy liniowo wiele wierzchołków. Dla każdego testowanego wierzchołka musimy się przeiterować po liniowej liczbie pozostałych wierzchołków. No i w najgorszym wypadku musimy się tutaj wewnętrznie w poszukiwaniu tego trzeciego, który dopełniałby ścieżkę, iterować się ponownie po liniowej liczbie wierzchołków dla każdej pary wierzchołków, którą tutaj testujemy. Czyli w najgorszym wypadku rozwiązanie ma złożoność n do trzeciej i rzeczywiście są grafy, gdzie to rozwiązanie będzie wykorzystywało aż tyle operacji. To pozwala przejść jedno z podzadań z treści, natomiast nie będzie wystarczające, aby przejść testy, gdzie n może być nawet 2000. No dobrze, popatrzmy na szybsze rozwiązania. Pokażę 2. Każdy z nich opiera się na jakiejś obserwacji i pierwsza z nich jest następująca. Okazuje się, że wierzchołek, który wygrał najwięcej razy, musi być specjalny. Dlaczego? No dobrze, wybierzmy sobie jakiś wierzchołek i wybierzmy sobie wierzchołek, który wygrał najwięcej razy w turnieju. Jeśli są remisy, to znaczy, że kilka wierzchołków wygrało największą liczbę razy, to wybierzmy dowolny z nich. Nazwijmy go sobie ten wierzchołek A i podzielmy wszystkie wierzchołki na te, z którymi wygrał i te, z którymi przegrał. Dla ustalenia uwagi powiedzmy, że wygrał on z 5 wierzchołkami, czyli każdy inny wierzchołek mógł wygrać co najwyżej 5 razy z definicji tego wierzchołka A. No dobrze, chcemy pokazać, że on jest specjalny, czyli do każdego innego musi mieć odległość 2. No z tymi wierzchołkami nie ma problemu, bo ma do nich odległość 1, czyli wystarczy tylko pokazać, że do tych wszystkich wierzchołków tutaj ma on odległość co najwyżej 2. No dobrze, wybierzmy sobie jakiś dowolny wierzchołek z tego zbioru, nazwijmy go x. No x wiemy,
że wygrał co najwyżej 5 razy. I jedno z tych zwycięstw było z wierzchołkiem A, czyli pozostały mu jedynie 4 zwycięzca do tych wierzchołków tutaj, które może wykorzystać. Co to oznacza? To oznacza, że nie mogło być sytuacji, że ten wierzchołek wygrał z tymi wszystkimi tutaj. Dlaczego? No bo jakbyśmy policzyli jego zwycięzca, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no to jest więcej niż to, co wygrał a miał być z definicji tym, który wygrał najwięcej razy. No to tak nie może być, czyli musi istnieć krawędź pomiędzy wierzchołkiem, z którym wygrał a i x-em. No ale ten wierzchołek tutaj x był zupełnie obojętny, więc pokazaliśmy, że wierzchołek a ma do każdego wierzchołka z tej grupy odległość co najwyżej 2. Co wystarcza, aby stwierdzić, że jest on specjalny. Super. No to co? To mamy szybsze rozwiązanie. Wczytujemy po prostu cały turniej. Dla każdego wierzchołka liczymy, ile razy każdy z nich wygrał i wypisujemy jeden z tych, który wygrał największą liczbę razy. To rozwiązuje problem z zadaniem. Ok, popatrzmy sobie na inne rozwiązanie. Ono opiera się na innej obserwacji. Mamy dalej ten rysunek. X. Dobrze. Drugie rozwiązanie opiera się na następującej obserwacji. Wybierzmy sobie dowolny wierzchołek, już to nie musi, że wygrał najwięcej razy, po prostu dowolny wierzchołek i podzielmy wszystkie pozostałe na te, z którymi wygrał, na te, z którymi przegrał. I teraz przyjrzyjmy się grupie wierzchołków, z którymi on przegrał. To jest mniejszy turniej. Wybierzmy w nim wierzchołek specjalny, w tym mniejszym turnieju. Okazuje się, że wierzchołek, który jest specjalny w tym mniejszym turnieju tutaj, jest też specjalny w całym turnieju. No dlaczego tak jest? Powiedzmy sobie, że X jest specjalny w tym mniejszym turnieju. No dlaczego on jest teraz specjalny w całości? No do wierzchołków w tym turnieju ma odległość co najwyżej 2 z definicji. Do wierzchołka A ma odległość 1, bo z nim wygrał, a do wszystkich pozostałych wierzchołków, czyli tych, z którymi wygrał A, ma odległość co najwyżej 2 przez wierzchołek A. Czyli mamy następujące rozwiązanie. Wybieramy sobie jakiś dowolny wierzchołek, dzielimy wierzchołki na dwie grupy, te, z którymi wygrał, te, z którymi przegrał. I teraz wystarczy tylko, że znajdziemy specjalny wierzchołek w tym zbiorze wierzchołków, z którymi przegrał. No dobrze, no to co? Wywołujemy się po prostu rekurencyjnie na tej grupie wierzchołków. Tutaj znów wybieramy dowolny zupełnie wierzchołek, dzielimy wierzchołki na grupę wierzchołków, z którymi ten wierzchołek wygrał, na grupę wierzchołków, z którymi ten wierzchołek przegrał i wykonujemy się w tej grupie wierzchołków, z którymi on przegrał. Kiedy to się kończy? No skończy się to wtedy, kiedy ta grupa będzie miała jeden element, albo wierzchołek, który wybierzemy, wygrał ze wszystkimi innymi, no bo wtedy ta grupa wierzchołków, z którymi przegrał, będzie pusta, więc nie będzie się na czym wywoływać. No, czyli na końcu zostaniemy z jakimś wierzchołkiem, albo tym pojedynczym, który został, albo tym wierzchołkiem, który wygrał ze wszystkimi innymi, co jest w zasadzie tym samym, jak jest jedyny, to wygrał ze wszystkimi innymi. I jak teraz cofniemy się z tym całym rozumowaniem w górę stosu, w górę ciągu wywołań rekurencyjnych, no to okazuje się, że ten wierzchołek, który znaleźliśmy, x, no to on jest też, skoro był specjalny w tym stosie wywołań rekurencyjnych, to będzie też specjalny w całości turnieju. Jaką złożoność ma takie rozwiązanie? No, wybieramy dowolny wierzchołek, no to jest czas stały i musimy podzielić wszystkie pozostałe na te, z którymi wygrał i na te, z którymi przegrał. No to jest czas liniowy. No i potem wykonujemy się rekurencyjnie na tej mniejszej, na grupie wierzchołków, z którymi przegrał. No, ta grupa będzie
miała co najmniej jeden mniej wierzchołek niż cały nasz graf, tak, bo wywaliliśmy co najmniej a z naszego zbioru, więc tutaj będzie co najwyżej n-1 wierzchołków. No czyli może być co najwyżej n wywołań rekurencyjnych i na każdym z nim wykonujemy maksymalnie n operacji, czyli złożoność jest ograniczona z góry przez n kwadrat, czyli w zasadzie jest to liniowe ze względu na rozmiar wejścia. No bo musimy też wczytać n kwadrat wartości, to znaczy całą macierz kto z kim wygrał. Można to rozwiązanie troszeczkę polepszyć, zamiast wybierać dowolny wierzchołek, żeby w tym kroku, to wybierzmy losowy wierzchołek. Wtedy w oczekiwaniu te zbiory będą mniej więcej tej samej wielkości, czyli tych wywołań rekurencyjnych nie będzie liniowo wiele, tylko sumarycznie wykonamy liniowo wiele operacji. Można to sformalizować za pomocą rachunku prawdopodobieństwa. Ja tutaj jedynie chciałem przekazać intuicję, że jak bierzemy losowy wierzchołek, to zbiory będą mniej więcej tej samej wielkości, więc to się wszystko sumuje do czegoś liniowego. To, ile operacji wykonamy. Jest to szybsze, natomiast trzeba wziąć pod uwagę fakt, że musimy wczytać wejście w dalszym ciągu, co zajmie nam n kwadrat czasu, więc to, że tutaj wykonamy O od n operacji, no dalej jakby ten czynnik n kwadrat jest dominujący. Ale jest to bardzo ciekawe, że jesteśmy w stanie wyznaczyć jakiś taki specjalny jesteśmy w stanie znaleźć taki specjalny wierzchołek, pytając się jedynie o liniową liczbę krawędzi, pomimo tego, że w całym naszym grafie jest ich kwadratowo wiele, to wystarczy nam jedynie liniowo wiele z nich znać, aby stwierdzić, że jakiś wierzchołek jest specjalny. Ok, to jest koniec rozwiązania. Dziękuję za uwagę.